wszyscy w danym momencie dowiadują się, że mogą teraz na rynek wprowadzić nowy produkt. Każdy chce go oferować swoim klientom. I teraz jeżeli ja mogę go zaoferować za 2 tygodnie, a bank, który ma duże legacy technologiczne, może to zrobić za 2 miesiące, no to już mam nad nim przewagę. Czyli dostrzegamy też takie ryzyko, że troszkę te duże big techy nas uzależniły od siebie, od swojego AI, od swoich modeli. Nie będziemy w stanie od nich odejść, a cenę jednak będzie trzeba zapłacić. Cześć, z tej strony Bartek Śliwa, witam Was w kolejnym odcinku podcastu UX Talks, w którym łączymy świat biznesu i technologii. A dzisiaj przyjrzymy się technologii w bankowości. Moim i Waszym gościem jest Michał Grela. Cześć. Cześć, bardzo mi miło. Michale, najpierw chciałbym odszyfrować Twoją pozycję, Head of Growth. Co to znaczy, czym się zajmujesz, jaka była Twoja droga biznesowa, która doprowadziła Cię do tego miejsca? To jest bardzo ciekawe pytanie. Tak jak powiedziałeś, zajmuję się szeroko rozumianym rozwojem biznesu w Speednet. Speednet jest partnerem cyfrowej transformacji w bankowości. To znaczy pracujemy z bankami, z fintechami, z ubezpieczycielami nad tym, żeby mogli sprawniej i szybciej wypuszczać na rynek nowe produkty finansowe, modernizować systemy legacy, co często jest problemem w tej branży, bez takiego big bangu, tylko stopniowo pomagać im wdrażać innowacje, też w zgodzie z compliance i z regulacjami, które dotyczą tego sektora. Ja w tej firmie odpowiadam za szeroko rozumiany rozwój biznesu, to znaczy, tak łopatologicznie mówiąc, ile na koniec roku zarabiamy pieniędzy, z jaką marżą. To tak naprawdę jest wiele składowych, sprzedaż, marketing, praca z aktualnymi klientami, strategia, trochę produktu, więc wiele różnych wątków. Wcześniej zawsze gdzieś łączyłem ze sobą te światy sprzedaży i marketingu i tak albo siedziałem okrakiem na płocie pomiędzy sprzedażą i marketingiem, albo skakałem trochę bliżej sprzedaży, trochę bliżej marketingu. Jeszcze wcześniej miałem taki epizod kariery prawniczej. Tam było trochę zbyt nudno dla mnie, więc ta dynamika branży technologicznej teraz jak najbardziej mi odpowiada. I taka rola, która jest właśnie taka przekrojowa i łączy wiele różnych kontekstów na wielu różnych poziomach takiego myślenia systemowego, to jest coś, w czym czuję się bardzo dobrze. Super. Poruszyłeś compliance. Jeśli jesteśmy w bankowości, a przed chwilą też jeszcze zanim włączyliśmy kamerę, rozmawialiśmy o tym, że teraz wszystko można generować łącznie z wizją, głosem. To jak w dobie generowania awatarów na naszej podstawie, na naszym pierwowzorze, Tak. Na naszej podobiznie mają się systemy bankowe w obliczu potencjalnych ataków na procesy KYC i weryfikację tożsamości użytkownika? Tak, to jest bardzo zasadnicze pytanie, bardzo trafne. Wydaje mi się, że ten obszar fraudów i antyfraudów to jest taki, który jest najbardziej wyeksponowany na AI pod kątem bankowości, zarówno ze strony potencjalnych ataków, jak i już aktualnych use case'ów. Wydaje mi się, że dziś właśnie tutaj w tym obszarze jest najwięcej takich faktycznie realnych wdrożeń, zwrotów z inwestycji i uzysku na AI w bankowości. I te nowoczesne systemy AI-owe bardzo dobrze radzą sobie z tym, jak ktoś próbuje je oszukać, używając do tego AI-a. Czyli AI zwalczamy AI. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. W ten oręż uzbrojony jest zarówno ten fraudster, który próbuje się pod kogoś podszyć, ale bank także. I na dziś właśnie tutaj tych takich namacalnych korzyści i takich już powiedzmy wdrożeń dnia codziennego jest najwięcej i z dużym sukcesem. Ta technologia mocno nam pędzi. Cały czas się dzieją jakieś nowe rzeczy, nowinki. Dostawcy LLM-ów prześcigają się w dostarczaniu modeli. A pod kątem bankowości zastanawia mnie, co w ostatnich miesiącach jest takim takim boomem. Co się zmieniło w tych technologiach wspierających bankowość? Jasne. Wiesz co, to jest bardzo trafna obserwacja. Wydaje mi się, że nawet my pracując w takiej branży technologicznej mamy problem utrzymać tempa zmian i gdybym miał śledzić nowe modele, gdybym miał pewnie śledzić nowe modele i wszystkie release'y feature'ów Anthropika, Gemini'a, OpenAI i tak dalej, to bym pewnie
lwią część tygodnia muszą na to poświęcać. No a banki mają z tym jeszcze większą czkawkę tak naprawdę, no bo przede wszystkim funkcjonują w kontekście mocno regulowanym i tam regulator mocno patrzy im na ręce. Tego AI nie można używać do wielu takich aplikacji, do których my byśmy go użyli. Wszędzie tam, gdzie ten AI ciągle jest takim blackboxem i nie wiadomo, dlaczego maszyna zrobiła tak, a nie inaczej, no to w ogóle możemy wyłączyć poza nawias bankowości. I ogólnie wydaje mi się, że cała ta branża jest troszkę, częściowo jest właśnie na froncie innowacji, a częściowo troszkę z tyłu, jeżeli chodzi o jej wdrażanie. Nie? Na przykład, jeżeli chodzi o trochę z boku AI, taki wątek adopcji chmury, no to banki mogą wejść do chmury dopiero, kiedy regulator na to wyraził zgodę. Od relatywnie niedawna w porównaniu z innymi jakby z branżami. Jeżeli chodzi o AI, on na pewno nie będzie aplikowany w tej branży wszędzie tam, gdzie dotyka takich systemów krytycznych. To reguluje bardzo dużo różnych aktów prawnych, KNF ma swoje jakby dyrektywy, jest cały AI Act, który mówi o tym, że tego AI nie może używać na przykład do credit scoringu, do podejmowania decyzji bez człowieka, tak jakby tego human in the loop aspektu. Natomiast to i tak nie przeszkadza tej branży w dopasowywaniu się do tego, żeby tą innowację wdrażać w zgodzie z tym compliance. I taką największą nowinką, która teraz jest powiedzmy na językach wszystkich, jest cały obszar agentic, zwłaszcza agentic w kontekście paymentowym i płatnościowym. To znaczy, czy endgame branży na przykład komersowej wygląda tak, że napiszę do czata GPT, że do dowolnego jednego modelu, z którym rozmawiam, poleć mi buty do biegania. I on mi poleci dane buty do biegania, a ja mu powiem, no to kupię i odbiorę je z paczkomatu. I cała ta transakcja mogłaby odbywać się autonomicznie poprzez agentów. To jest właśnie coś, co jest teraz na tapecie wszystkich, żeby do tego momentu dojść. Branża jeszcze nie jest w tym momencie. Czy kiedykolwiek będzie? W jakimś może zakresie tak, ale nie sądzę. Natomiast to jest coś, nad czym teraz wszyscy pracują. Banki, dostawcy infrastruktury, Visa, Mastercard, dostawcy modeli, no starają się właśnie zagentyzować tą bankowość. I to jest też, wydaje mi się, takie dobre podsumowanie też takiej drogi, którą bankowość przechodzi, jeżeli chodzi o AI. Od takiej generatywnej sztucznej inteligencji, czy zwiększania jej produktywności po stronie zespołów delivery, poprzez boty, chatboty, voiceboty, które odpowiadają na zadawane pytania. Czyli możesz sobie wejść na swoją aplikację bankową, spytać się, kiedy kończy mi się lokata. I on ci powie, ale on nie wykonuje jeszcze żadnych akcji. I teraz bankowość jest na etapie już takiego AI, który w jakimś zakresie zamkniętym i pod nadzorem i z human in the loop już wykonuje jakieś działania. Zarówno back-office'owo w banku, jak i frontem do klienta. Okej. Poruszyłeś wątek AI Actu. Powiedziałeś też, że gdzieś ta technologia już jest wykorzystywana w bankowości, gdzieś jeszcze jednak z wielu względów nie jest bądź nie może być. No i teraz zastanawia mnie, co tak naprawdę jest większym zagrożeniem dla banków dzisiaj. Czy wspomniani tutaj gdzieś hakerzy, którzy będą chcieli wykraść kasę, czy też tożsamość, czy w ogóle dane, czy regulacje, które z jednej strony mają działać na rzecz klientów banków, tak? Z drugiej strony, z tego co słyszę, są też dużym ograniczeniem właśnie we wdrażaniu tej technologii, nie? I jak tutaj zachować zdrowy balans? Tak, no zdecydowanie każdy kij ma dwa końce. Tutaj też tak jest. Nie ma konferencji branżowej w bankowości w ramach Unii Europejskiej, w której ten wątek regulacyjny nie byłby gdzieś zawsze wybijający na wierzch. No bo jednak widzimy dużą różnicę w podejściu do rozwoju innowacji w sektorze bankowym w ramach Unii Europejskiej, a w Stanach, a nie wiem, w Azji, gdzie w Stanach i w Azji nie masz aż takich ograniczeń, jeżeli chodzi o compliance, jest trochę więcej takiego parcia na innowacje, bez może takiego martwienia się o zgodność, przepisy prawne i bezpieczeństwo. W Unii Europejskiej no podnosi się dużo głosów, że sektor jest zdecydowanie przeregulowany i że każda kolejna regulacja to nie jest tak, że ona zastępuje jakąś, tylko dodaje kolejny tak by poziom skomplikowania i złożoności. Natomiast na koniec dnia wiele z tych regulacji jest tak naprawdę
enablerem do jakiejś innowacji. Umożliwia robienie nowych rzeczy, wprowadza jakieś uniwersalne standardy, tak jak chociażby, nie wiem, Open Banking PSD2, czy lada moment PSR, PSD3 i FIDA. To są takie regulacje, które pozwalają w skali całego sektora przekrojowo w całej Unii Europejskiej robić nowe rzeczy i umożliwiają nowe modele biznesowe i rozwój. Jeżeli chodzi o AI Act i regulacje dotyczące AI, to ja jestem po stronie raczej zwolenników tych regulacji i tego podejścia w Unii Europejskiej, zwłaszcza w sektorze bankowym. Może w ramach sektoru w ogóle AI-owego uważam, że tu szybki rozwój i innowacja jest cenna, ale jeżeli chodzi o potem aplikowanie tej technologii na sektor bankowy, to bezpieczeństwo, compliance i regulacje są zdecydowanie z korzyścią dla użytkowników. Nie grozi nam, tak jak na przykład w Stanach, to, że nie uda ci się porozmawiać z kimś fizycznie w banku, bo będziesz albo że musisz opłacić za to, żeby rozmawiać z fizycznym pracownikiem. Nie grozi nam dzięki na przykład RODO, GDPR-owi, nie grozi nam to, że nasze dane są nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kto je ma, nie wiadomo w jakim zakresie je wykorzystuje. Pod tym kątem jesteśmy kryci. Ale jednak wycieki mają miejsce. Tak, no wiadomo, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie ten system próbował eksploatować, ale ja osobiście, kiedy powierzam komuś swoje dane z uwagi na to, że jestem chroniony RODO, czuję się trochę bezpieczniej niż że ktoś będzie na przykład trenował modele na moich danych, albo że decyzja o tym, czy dostanę kredyt, czy nie podejmę AI. W Unii Europejskiej coś takiego mi nie grozi. Na pewno jest trochę tak, że część tych obszarów compliance rodzi taki trochę zawrót głowy i wymaga alokowania na to pewnego rodzaju budżetu. Wydaje mi się, że w ramach, powiedzmy, budżetów bankowych pewnie nawet 20-30% budżetów musi iść na zgodność z przepisami, bo muszą być do tego specjalne działy, prawnicy, compliance, audyt. Ktoś to po prostu patrzy, czy to, co robimy, jest zgodne z przepisami i jest bezpieczne. Natomiast na koniec dnia to poprawia bezpieczeństwo i to zwykle właśnie adresuje ten wątek, który jest większym wyzwaniem przy wdrażaniu, czyli kontrola, bezpieczeństwo i filtrowanie. Czy ten model AI-owy robi to, do czego ja chcę, żeby on robił? Czy on odpowiada zgodnie z tym, co ja go nauczyłem? Czy on prowadzi tego klienta tak, jak powinien prowadzić? Czy on nie łamie prawa? To do tego wszystkiego potrzebna jest nam ta regulacja i ona pozwala wdrażać ten AI w bezpieczny sposób. Okej. Wymieniliśmy sobie hakerów i regulacje jako potencjalne zagrożenie albo jednak pewną trudność w tym biznesie. Zastanawiam się też, bo identyfikuję jeszcze trzecie źródło zagrożenia, tak zwane neobanki. Wiesz, brazylijski New Bank już gdzieś tam w Ameryce Łacińskiej mocno działa, no ale nie trzeba szukać na tamtym kontynencie. U nas jest Revolut, który z tego, co dziś czytałem, w Barcelonie będzie otwierał już swoją pierwszą placówkę. I pytanie, czy ten klasyczny system bankowy i banki, które znamy, drżą przed tym nowym graczem, już nie takim nowym, ale jednak graczem, który wydaje się, że wyrósł na technologii i z tą technologią jest zdecydowanie do przodu. Jak patrzysz na tę kwestię? Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe środowisko konkurencyjne, patrząc na tą branżę, gdzie mamy zarówno takich, powiedzmy, incumbent players, czyli takich klasycznych banków typu High Street Bank, PKO z żubrem, taki bank, który jest po prostu od wielu lat taki tradycyjny i on wyrósł bardziej na tym, że świadczy usługi finansowe, niż że jest po prostu technology first. Mamy na pewno fintechy, które próbują robić jakiś obszar bankowości szybciej, sprawniej, lepiej i konkurować tutaj z bankami. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj konsensus rynkowy jest taki, że banki współpracują z tymi fintechami i tam, gdzie mogą, po prostu wdrażają te rozwiązania zamiast wymyślać koło na nowo, no to po prostu partnerują się z takim fintechem po to, żeby rozszerzyć tak naprawdę swoje portfolio usług i zrobić rzeczy no, po prostu szybciej i sprawniej. No i mamy właśnie tą kategorię takich podmiotów, które to nazywać neobankami, które przede wszystkim mają licencję bankową. Revolut od niedawna ma licencję w Wielkiej Brytanii, chociaż tak naprawdę z ich punktu widzenia to niewiele zmieniło. No ale oni już coraz bardziej wchodzą w ten taki tradycyjny banking, chociażby w Szwajcarii od niedawna, czy wkrótce oferując usługi private bankingowe, czyli coś, co jest właśnie takie, można by powiedzieć, że stereotypowo zastrzeżone dla takich tradycyjnych graczy.
No ale też mamy dużo takich europejskich przykładów, jak nie wiem, Monzo, Starling Bank, N26. To są świeże banki, które zaczynały niedawno, które na pewno mają taką przewagę pod kątem technologii. Nie? Czy w Polsce też jest kilka takich podmiotów, które mogą rzeczy po prostu robić szybciej. I teraz wydaje mi się, że one adresują poniekąd swoje usługi do trochę innych segmentów rynkowych. Jeszcze. Wiesz co, wydaje mi się, że potrzeba pójścia do placówki bankowej dla większości klientów bankowych nigdy nie zniknie. Bo jednak dla dużej części klientów bankowych przyzwyczajonych do tradycyjnej bankowości wzięcie na przykład kredytu hipotecznego przez aplikację bankową to może być po prostu krok za dużo. Być może dla mojego dziecka czy dla mnie za 15 lat osoby, która jest powiedzmy trochę bardziej obyta z technologią, to będzie ok, ale wydaje mi się, że przy tak dużych na przykład kwotach, czy wadze, czy jakichś, nie wiem, na przykład sytuacjach korporacyjnych, kredytów obrotowych, obsługi przedsiębiorstw, jednak ten fizyczny kontakt z bankiem jest po prostu bardzo cenny. Tak samo w tym obszarze private banking. Jeżeli jestem, nie wiem, osobą, która ma bardzo dużo zasobów i potrzebuje profesjonalnego zarządzania tym, to nie chcę tego robić przez Revolut. Ja potrzebuję mieć prywatnego doradcę i kogoś, kto dba o to osobiście. I tam chatbot podejrzewam, że nie zrobi rewolucji. Więc ten rynek ma bardzo wiele różnych segmentów. Część tych segmentów jest podatna na ten właśnie taki disruption neobankowy. Natomiast z jednej strony możemy pomyśleć, że na rynek wchodzi pokolenie Z, które jest właśnie digital first i ono potrzebuje właśnie przede wszystkim takiego właśnie digital first offeringu i wszystko chcą załatwić przez aplikację mobilną i chcą gadać z agentem, z chatbotem i voicebotem. No ale jak patrzymy na demografię, to w Europie jednak tego Gen Z jest mało w porównaniu z tym pokoleniem Silver i starszym. I jednak duża część klientów bankowych, ci, którzy faktycznie mają pieniądze, a na tym tak naprawdę banki zarabiają, na depozytach, na kredytach, to są takie high yield produkty, no to nie jest tak, by źródło tych zarobków nie jest w Gen Z. Ono jest raczej w tych ludziach, którzy mają 50, 40, 60 lat i oni nie chcą gadać z voicebotem, prawda? Oni potrzebują jednak tradycyjnej bankowości. Więc na dziś wydaje mi się, że ten rynek jest poszatkowany. W każdym z tych obszarów jest jakieś tarcie konkurencyjne między tymi trzema, powiedzmy, podmiotami tradycyjnymi, neobankami i fintechami i każdy tam jest dla siebie znaleźć w stanie kawałek tortu. Okej. A gdybyś miał wskazać taki jeden trend albo jeden obszar, w którym tradycyjne banki powinny się zainspirować działalnością neobanków, to co by to było? Wydaje mi się, że ten obszar technologii, a zwłaszcza związany z jednak takim legacy technologicznym, to jest ten największy aspekt różnicy. Nie? To znaczy, jeżeli ja jako relatywnie świeży technologicznie bank jestem w stanie nowy produkt, który pojawia się dla wszystkich w tym samym momencie, na przykład bezpieczny kredyt 2%, prawda? Wszyscy w danym momencie dowiadują się, że mogą teraz na rynek wprowadzić nowy produkt. Każdy chce go oferować swoim klientom. I teraz jeżeli ja mogę go zaoferować za 2 tygodnie, a bank, który ma duże legacy technologiczne, może to zrobić za 2 miesiące, no to już mam nad nim przewagę. I skracanie tego time to market nowych produktów często jest blokowane poprzez zaszłości technologiczne, które banki nabudowały sobie przez lata. Gros banku ciągle do dziś stoi na mainframe'owych systemach IBM-owych, na Cobolu, no i tak by muszą się z tym mierzyć. I radzą sobie z tym poprzez na przykład dokładanie nowych produktów obok głównych tych korowych systemów, używając jakichś takich bardziej composite bankingowych, nowoczesnych rozwiązań. No ale każde dołożenie takiego elementu układanki ją komplikuje i robi się z tego potem niezła jęga, którą ciężko jest zrozumieć. Poziom wdrożenia się do rozumienia w ogóle takiego systemu na takim wysokim poziomie skomplikowania jest bardzo wysoki. No więc to dokłada kolejny layer wyzwań. Czyli receptą jest modernizacja technologii. Wydaje mi się, że receptą na nadgonienie do tych, którzy wiodą peletonowi, jest na pewno taka zdolność do szybkiego działania pod kątem niebycia blokowanym przez technologię. Natomiast żaden bank nie jest w stanie zrobić takiego big bang i powiedzieć, dobra, zmieniamy na przykład teraz system korowy i z mainframe'u przechodzimy na jakiś nowoczesny system, bo to jest zbyt ryzykowne. To jest operacja na otwartym sercu. W takim dużym banku dzieje się na każdą sekundę miliony transakcji i nie można tego po prostu przełączyć.
żaden zarząd nie podejmie też takiej decyzji, no bo sam proces takiej tranzycji zwykle wykracza poza ramę kadencji zarządu, więc no, nikt nie chce zacząć i rozkopać tego projektu. Dlatego właśnie tworzy się takie, może nie potworki, ale jakieś takie Frankensteiny, w których mamy ten taki core i dookoła tego nabudowane na przykład nowe ścieżki i user journey, te nowe puszczamy już jakby nowymi streamami, ale z tym starym jakoś ciągle musimy sobie radzić. I tutaj znowu świetnie nadaje się do tego AI. No bo kiedy mamy stary 30-letni system bez dokumentacji, który rozumie 3 deweloperów, z których 2 już jest na emeryturze, to jest duże ryzyko. Natomiast AI dzisiaj jest w stanie zrozumieć, co tam się dzieje, w jakimś stopniu, oczywiście z każdym miesiącem coraz lepszym. Są duzi prowajderzy, którzy mają do tego dedykowane modele, które są w stanie przeanalizować działanie danego systemu mainframe'owego, cobolowego i stworzyć na przykład do niego dokumentację i próbować jakoś go modernizować. To nawet wychodzimy już poza branżę bankową, bo to jest problem dotykający szerszego grona biznesowego. A kto Twoim zdaniem i w jaki sposób powinien monitorować, czy właśnie mamy do czynienia z tym problemem, że kurczę, no nie jesteśmy w stanie w sposób efektywny wdrażać czy to nowych funkcjonalności, czy właśnie implementacji jakichś nowych user journeys, i na jakiej podstawie powinno się podejmować decyzje? Dobra, modernizujemy, dobra, zmieniamy, dobra, w sumie jeszcze jest ok, więc może to odłóżmy. To jest taki temat, który zwykle w bankach dotyczy wielu różnych stakeholderów. Zawsze mamy gdzieś jakiś taki klasyczny, może nie konflikt, ale jest tam kilku aktorów. Jest na pewno biznes, któremu zależy na tym, żeby było szybko, sprawnie, efektywnie. Ja chcę mieć nowy produkt, bo mam P&L do dowiezienia i ja muszę wydać, nie wiem, nowy feature w aplikacji mobilnej, bo wszyscy już mogą płacić aplikacją mobilną za parkingi, a my jeszcze nie i przez to tracimy klientów. Do tego oni mają cele zwykle związane z albo zwiększeniem przychodów danego banku, sprzedażą produktów, albo pozyskiwaniem nowych klientów. Żeby pozyskiwać nowych klientów, każdy walczy tak naprawdę o zamkniętą pulę klientów, każdy bank, no to musisz w jakiś sposób wyróżniać. No i biznesowi zależy, żeby to robić. Potem mamy technologię, czyli cały ten obszar IT w banku, który musi te potrzeby biznesu w jakiś sposób zaopiekować. No i teraz tych stakeholderów biznesowych jest wiele różnych. Oni trochę rywalizują o zasoby technologiczne w banku. No dlatego właśnie banki posiłkują się współpracą z partnerami zewnętrznymi, z fintechami czy z takimi firmami jak nasza. I oni właśnie muszą dbać o to, żeby ta technologia nie była dla nich blokerem, zarówno pod kątem tego poziomu akceptowalnego legacy, jak i tempa wdrażania. No ale w tym wszystkim jest jeszcze taka bankowa bezpieka, czyli jest po prostu security i compliance, która na to wszystko musi wyrażać zgodę. I tak naprawdę współpraca tych trzech powiedzmy aktorów, czyli biznesu, technologii, security, compliance, to jest coś, to jest właśnie to miejsce, na którym taka eskalacja powinna się odbywać. No i ostatecznie takie decyzje zwykle podejmuje zarząd. I on gdzieś tam godzi ze sobą te 3 zwaśnione strony. Jak dobrze rozumiem, jest to pewien wysiłek kolaboratywny, żeby jednak dostrzec tą potrzebę i finalnie pewnie rekomendować pewną propozycję do zarządu. Tak, wiesz co, wydaje mi się, że każda zmiana ma jakiegoś swojego czempiona i kogoś, kto jest może nie hamulcowym, ale dostrzega trochę więcej ryzyk niż ten czempion. No i to jest zawsze jakaś kwestia kompromisów i dyskusji. Okej. Powiedzieliśmy sobie o tym, nad czym dzisiaj pracują banki. Zastanawia mnie, co Twoim zdaniem jest już takim corem, takim po prostu no-brainerem, że ten zestaw technologii oparty o AI powinien już być w każdym szanującym się banku zaimplementowany. Czego powinniśmy oczekiwać i czy Twoim zdaniem banki już tam są, czy raczej uważają, że tam są, a jeszcze niekoniecznie tam dotarły? Jeżeli chodzi o adopcję AI, to banki zdecydowanie już tam są. I ten AI realnie przynosi oszczędności lub pozwala im zarabiać więcej pieniędzy. Wydaje mi się, że taki standard, który dzisiaj jest już zaimplementowany w większości banków, to jest AI, który jest często generatywny, jeszcze nie jakiś taki agentikowy, i on jest częściowo skierowany na zewnątrz banku do klienta, a częściowo wewnątrz. Przede wszystkim pierwsze takie sensowne use cases były jednak wewnątrz na back office w banku, czyli
Na przykład jestem w stanie szybciej złożyć ofertę klientowi, bo AI pomaga mi ją przygotować, a ja ją dostaję gotową. Czyli tylko jakaś robię- argumentacja. Tak. Jakaś automatyzacja, zebranie na przykład z kilku różnych miejsc informacji, danych, zarządzania nimi, zebrania ich w jedno miejsce i nie wiem, stworzenia jakiegoś procesu underwritingu na przykład w tym kontekście ubezpieczeniowym albo optymalizacji call center. To są takie rzeczy, które już dzisiaj są wdrożone i zarabiają. Czy właśnie ten antyfraudowy, to jest wydaje mi się taki, który realnie już jest takim standardem, że używa się AI-owych narzędzi antyfraudowych, żeby zwalczać AI-owe fraudy. Coś, co jest też tak by customer facing, to są wszelkiego rodzaju chatboty. Wydaje mi się, że dzisiaj gro banków, których klientela tego oczekuje, ma już te chatboty wdrożone. Nie? Jest bardzo dobrze działający chatbot Nestbanku w Polsce. No, Vela z Velobanku jest takim sztandarowym przykładem chatbota, który już nawet robi rzeczy. I to jest taki chatbot, Jakie który... rzeczy robi? Bardzo fajnie agentikowo Velobank ma ograny obszar reklamacji. Czyli na przykład jesteś sobie klientem, otwierasz aplikację i widzisz, że bank ci naliczył 5 zł za obsługę karty. I mówisz, halo, dlaczego panie banku nałożyłeś na mnie te 5 zł? No i normalnie wyglądało to tak, że można albo pójść do placówki, albo napisać na maila, albo napisać na chatbot, albo zadzwonić do banku, powiedzieć skąd się to 5 zł tutaj wzięło. No i rozpoczyna się cały proces reklamacji, przyjęcia jej, no i fizycznej obsługi, sprawdzenia, czy te 5 zł zostało naliczone zgodnie z regulaminem, czy nie. No bo na przykład musisz jako klient wykonać transakcji 5 miesięcznie, żeby ta karta była za darmo. No i ktoś musi fizycznie sprawdzić, czy to zrobiłeś, czy nie. No i dzisiaj to jest w pełni zautomatyzowane. To znaczy dowolnym kanałem do banku możesz się zgłosić, agent fizyczny, tak jakby AI-owy agent przyjmie to zgłoszenie, skieruje do odpowiedniego znowu działu, który także ma na froncie agenta, który jest w stanie sprawdzić, czy ty faktycznie masz to naliczone i na jakiej podstawie to było naliczone i czy ta faktycznie podstawa została spełniona, czy nie. Czyli on jest w stanie sprawdzić, że pan, nie wiem, Jan Nowak nie wykonał 5 transakcji na kwotę łączną X miesięcznie, dlatego nałożyliśmy na niego 5 zł i już cały ten proces wykonany przez agentów i AI trafia do człowieka, który to tylko sprawdza, kilka wyśli i to leci do klienta. Okej. Cały czas będziemy mieć tego człowieka w pętli human in the loop, czy jednak identyfikujesz, że któraś z ról bankowych będzie w pełni zastąpiona? Zdecydowanie ten człowiek będzie zawsze i niepożądane jest z żadnej ze stron, żeby go nie było. To znaczy ani z punktu widzenia banku, ani z punktu widzenia klienta, ani z punktu widzenia regulacji, brak człowieka w procesie nie jest tak jakby docelowym rozwiązaniem. Z punktu widzenia regulacji, no bo ktoś jednak musi sprawdzić, czy ten system, wziąć odpowiedzialność tak naprawdę za działanie tego systemu. Po drugie, z punktu widzenia klienta, musisz mieć tą najwyższą instancję, po prostu porozmawiać z człowiekiem. Wiele klientów nie chce, nie wiem, zadzwonić na call center, gadać z botem, albo korzystać z banku przez chatbot, jednak potrzebujesz tego człowieka w tym interfejsie, jakby customer facing. No i z punktu widzenia regulacji jest to po prostu wymagane, żeby te systemy wysokiego ryzyka, a większość tych bankowych systemów to są systemy średniego, wysokiego ryzyka, one muszą mieć po prostu ten aspekt human in the loop. Więc to jest jakby coś, co jest takim warunkiem sine qua non. Myślę sobie jeszcze o tym przykładzie agenta chatbota, którego przytoczyłeś, bo gdyby wszystkie chatboty były tak pomocne, to nie pisałbym za każdym razem, że chcę rozmawiać z człowiekiem. Swoją drogą śmieszny fun fact, wystarczy napisać RODO i z automatu człowiek się włącza. Pytanie, czy masz jeszcze jakiś przykład, który faktycznie był nie dość, że użyteczny dla klientów banku, no to też samemu bankowi pozwolił zwiększyć czy to liczbę klientów, czy ROI, czy jeszcze jakąś inną miarę, która jest no jednak dość istotna z punktu widzenia banku. Wydaje mi się, że ten obszar reklamacji jest dobry. Dużo tych przykładów dotyczy ułatwienia klientowi zakupu nowego produktu. Czyli na przykład możesz napisać do tego czata, jakie lokaty teraz oferujecie i są już chatboty, które są w stanie tę lokatę założyć. Co po prostu ułatwia i usprawnia cały ten proces. Ten obszar agentyzacji bankowości, czyli transformacji z chatbota, który odpowiada, na chatbota, który robi, no to on się dopiero zaczyna tak naprawdę. Ten rok to jest rok, w którym faktycznie tych wdrożeń jest najwięcej.
tam, gdzie dzisiaj są realne faktycznie oszczędności, to jest właśnie ten obszar KYC, ten obszar back-office'owy, obszar customer service, no i ten obszar właśnie związany z takimi rzeczami, no to jest ciągle customer service, jak właśnie te reklamacje czy chargebacki, nie? To jest też właśnie ciekawy case, kiedy na przykład zapłacisz za coś kartą i nie dostaniesz produktu albo danej usługi, no to możesz tak jakby zwrócić się o to, żeby bank tak naprawdę oddał ci te pieniądze poprzez jakiś taki chargeback, railsy, które Visa i Mastercard robi. No i to jest cały proces, w którym trzeba zebrać pewną dokumentację, zalogować się do specjalnego systemu Visy, Mastercarda, przejść przez cały proces i na koniec dnia spełniasz warunki, to dostaniesz te pieniądze z powrotem lub nie. No i to znowu są całe zespoły ludzi, którzy robią tylko to w bankach. Dzisiaj jesteś w stanie to zrobić agentem. Wydaje mi się, że bardzo dużym uzyskiem kosztowym, jeżeli chodzi o wdrożenie AI, jest ten obszar call center. Dzisiaj w większości banków jednak na początku rozmawia z tobą najpierw jakiś agent, który próbuje zrozumieć, z czym dzwonisz, zweryfikować cię i dopiero na samym końcu skierować cię do kogoś, kto już trochę na gotowe wchodzi i jako człowiek to załatwia. No ale już dziś voiceboty są bardzo często takim interfejsem, na które banki stawiają. I te voiceboty są w stanie obsłużyć dany proces zgłoszenia sprawy w pełni. I w bardzo marginalnych przypadkach przewidują ten fallback do człowieka. I no tu jest ta różnica kosztu utrzymywania po prostu tego całego call center pełnego ludzi 24/7, którzy tak naprawdę rozmawiają jakimś drzewkiem decyzyjnym zamienionych na voiceboty. No to tu się dużo dzieje i tutaj jest bardzo dużo realnych wdrożeń i uzysku banków. Choć oczywiście jest gdzieś granica tego, że klienci nie zawsze chcą korzystać z voicebota. Natomiast no, wydaje mi się, że za 5-10 lat to po prostu będzie taki już złoty standard. Przez to wszystko, o czym mówisz i przez też moje doświadczenia z AI-em przebija się jeden taki wspólny mianownik o automatyzacji jednak dużej części pracy człowieka. I teraz jak na to patrzysz? Czy przez wzgląd na tą automatyzację sporo osób straci pracę, czy po prostu ci pracownicy, którzy właśnie przyjmują reklamacje albo przyjmowali, a teraz robią to agenci, po prostu staną się bardziej wydajni, zostaną przesunięci do bardziej wyspecjalizowanych czy tam bardziej problematycznych obszarów. Którą stronę twoim zdaniem pójdzie, bo summa summarum, no jednak agentowi nie musisz zapłacić ZUS-u, więc też obsługa danego procesu zakładam, że staje się bardziej optymalna kosztowo dla banku. I tym samym też zakładam, że bank jest w stanie obsłużyć więcej danych spraw w krótszym czasie, tak? Czyli w którą stronę to twoim zdaniem dalej pójdzie? Wydaje mi się, że to jest odpowiedź, która będzie aplikowalna no sensu largo, nie tylko do bankowości. I ja mam takie przewidywanie, że wydarzą się obie z tych rzeczy, które powiedziałeś, że część ról no po prostu bezpowrotnie zniknie, bo zostaną zautomatyzowane lub nie wiem, z 10 osób zostanie na pokładzie 2-3, no bo więcej nie będzie potrzeba, bo tak zwiększy się efektywność, a część ról diametralnie się zmieni właśnie dzięki temu, że rodzaj pracy się zmieni. No ja widzę to też na żywym organizmie u siebie w organizacji, która jest po prostu organizacją technologiczną, stawiającą, tak jakby zajmującą się software developmentem i widzę, że dzisiaj zespół 5 osób jest w stanie zrobić to, co niedawno wymagałoby 15 osób. Czy to oznacza, że z tych 5 osób zostanie mi 2? No pewnie nie. One po prostu te 5 będzie pracowały inaczej i robiły inne rzeczy. To też trochę wymaga innego profilu kompetencyjnego od tych ludzi, bo nagle okazuje się, że najlepszym językiem programowania jest angielski i że próg wejścia do branży się robi dużo wyższy. No, juniorów już tak naprawdę nie potrzebujesz, bo jeden sensowny senior, który ma duże doświadczenie i rozumie biznes, jest w stanie zrobić tyle, co wymagało wcześniej całego zespołu. Aczkolwiek to jest pułapka, bo za chwilę seniorzy też pójdą na emeryturę, Tak. a juniory nie chcą. To ma jeszcze jedno ryzyko związane z tym, że ten AI, no nie płacisz mu ZUS, ale on też ma jakieś koszty. Tak. Koszty infrastruktury, koszty energii
a przede wszystkim koszty tokenów. To są rzeczy, nad którymi nie masz kontroli i ostatnio, no chyba w tym tygodniu czy w ubiegłym, to kilka takich większych zmian na rynku można było zaobserwować, kiedy na przykład pricing tokenów się drastycznie zmienił i okazało się, że jak masz plan cloud coda jakiś i miałeś ileś tokenów, to się nagle okazuje, że teraz to już w ogóle nie wystarcza i nagle wyobrażam sobie, że na przykład z uwagi na koszty utrzymania data center, rozwoju modeli, tego, że jednak w jakiś sposób te firmy w końcu będą musiały stać się rentowne, podniesienie cen korzystania z tego AI może wcale nie być aż takim uzyskiem kosztowym, że ten uzysk ciągle może być w tej sferze efektywności, ale że finansowo to było tanie, jest średnio tanie, a jakie będzie wkrótce, wydaje mi się, że coraz droższe. Czyli dostrzegamy też takie ryzyko, że troszkę te duże big techy nas uzależniły od siebie, od swojego AI, od swoich modeli i nie będziemy w stanie od nich odejść, a cenę jednak będzie trzeba zapłacić. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie ryzyko takiego vendor locka tu jest duże. No ale niegodzenie się na to ryzyko oznaczałoby wypisanie się z tego wyścigu i to by był strzał w stopę, co najmniej w stopę, jak nie w głowę. Natomiast no, widzę tutaj duże ryzyko w takim momencie vendor locka, no bo załóżmy, że nie wiem, masz zespoły, które używają tego clouda i on na przykład przez tydzień nie działa. I już nie masz klasycznych zespołów, które byłyby w stanie pracować w tym czasie bez tego clouda. I to jest duży problem, a to jest zupełnie niezależne od ciebie. Zgadzam się, nawet rozmawiałem ostatnio ze znajomym, chyba właśnie była awaria clouda tymczasowa. On w tym momencie stwierdził, że lepiej po prostu nie pracować i poczekać, bo i tak nawet jeśli przywrócą tą usługę po 2-3 godzinach, to w te 2-3 godziny nie zrobię tyle, ile z cloudem w kilka minut. Nie? Tak. No jest pewna zmiana. Michał, na koniec mam dla Ciebie pytanie, już nie z bankowości, a może z bankowości, to w sumie zależy od Twojej odpowiedzi. Co Cię ostatnio zainspirowało w życiu? Może to być Co mnie zainspirowało w w życiu? życiu, tak. Może to być wydarzenie, książka, film, przeżycie, jakiś wyjazd, podróż. O kurczę. Wydaje mi się, że zawodowo ten obszar agentikowy jest taki, który mnie mocno inspiruje do tego, żeby jednak próbować tam być pierwszym i próbować tam faktycznie zrobić coś, co zrobi różnicę. Życiowo i prywatnie spodziewam się bliźniaków. O! Mam już jednego syna, spodziewam się teraz bliźniaków i to trochę pozwoliło mi z innego punktu widzenia patrzeć na wiele rzeczy. I też trochę pokazuje, co jest tak naprawdę ważne i wydaje mi się, że dało mi taki duży spokój wewnętrzny. No bo tylko to jest jedyne, czego ja teraz potrzebuję tak naprawdę, po prostu mieć ten spokój i widzę, że on się tak trochę rozlewa na też wszystkie inne obszary. Okej, super. Suchar branżowy, skoro spodziewasz się bliźniaków, to Twoim ulubionym modelem jest Gemini? O kurczę, no teraz już chyba nie ma wyjścia. Ale faktycznie na co dzień najwięcej korzystam z Gemini'a. Super, super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Wam dziękuję za słuchanie, oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Jowik Talks.